Rozplenice to popularne trawy pochodzące m.in. z Japonii. Rośliny są stosunkowo proste w uprawie, nie wymagają super żyznej ziemi, potrzebują za to dawki obornika lub kompostu, aby się dobrze rozwinąć. Dlatego przed sadzeniem należy jej to zapewnić. Preferują gleby wilgotne, nie lubią suszy ani ciągle mokrej ziemi. Trzeba je regularnie podlewać. Lubią miejsca na słońcu, choć w lekkim cieniu także dadzą radę. Gleba powinna być przepuszczalna, aby nie zalegała w niej woda. Roślina nie powinna być nawożona dużą ilością azotu, ponieważ wtedy skupia się na liściach, a nie na kwiatach. Rośliny należy związywać w snopki na zimę. Można dodatkowo słabsze odmiany okrywać agrotkaniną lub podsypywać trocinami lub korą. Odmiany rozplenicy różnią się między sobą wieloma cechami, w tym również odpornością na mróz. Dlatego należy sprawdzić, czy dana odmiana spełni nasze oczekiwania. Rozplenice należy przyciąć w zależności od pogody w marcu lub kwietniu. Rośliny późno rozpoczynają wegetację w maju, dlatego nie należy się przejmować tym, że nic nie wychodzi z ziemi. Rozplenice, tak jak phlox, możemy łatwo rozmnażać przez podział. Kępy na początku wegetacji dzielimy. Cała filozofia właśnie na tym polega. Wskazówki, ciekawostki. Im starsza kępa, tym trudniej ją wykopać i rozdzielić. Rozplenicę możemy podzielić na parę gatunków. Rozplenicę japońską, najbardziej popularną i stosunkowo mrozoodporną, w zależności od odmiany oczywiście. Rozplenicę szczecinkowatą, czyli tą, którą tutaj widać. Wydaje się o wiele bardziej ozdobna, ale niestety jest mniej mrozoodporna, słabo mrozoodporna i może być traktowana jako roślina jednoroczna lub można ją uprawiać w donicy i przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia. Istnieje jednak szansa, że uda się jej przezimować, jednak zależy to od wielu czynników, m.in. okrycia, odmiany, rejonu Polski i zimy. Mówiąc krótko, kwestia szczęścia. Warto dodać, że istnieje wiele innych gatunków rozplenic. Między innymi rozplenica perłowa, która jest rośliną typowo paszową lub wykorzystuje się ją na suche bukiety. Uprawia się głównie we Francji i Hiszpanii. Rozplenica słoniowa, która jest rośliną jednoroczną, też bardzo ładnie się prezentuje. Warto również wspomnieć jeszcze o rozplenicy kosmatej, u nas również jednorocznej. Także podsumowując, w gruncie zimują z reguły tylko rozplenice japońskie. Z innymi jest więcej roboty, bo trzeba tam eksperymentować albo chować je na zimę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco i do zobaczenia innych filmów.